30 lat małżeństwa. Co te 30 lat nauczyło? Nie lękaj się, tylko stawiaj żagle i płyń pewnie i odważnie. Robert, powiedz troszkę o życiu na wsi, bo mieszkasz 70 km stąd, nie jesteś Lizbończykiem. Tak, Powiedz, tak. jak to wygląda w ogóle, wiesz, w rzeczywistości to życie? Tak, Lizbonę kocham, przyjeżdżam tu raz w tygodniu, natomiast na co dzień jesteśmy na wsi i ponieważ mamy kontakt z lokalnymi ludźmi, choćby przez to, że chodzę tam do sklepu na zakupy małego, GS-owskiego, jak to nazywamy z żoną, albo do knajpki, nie mamy telewizji, także jak jakiś mecz chcę zobaczyć, czy coś w telewizji, ale głównie sport, no to widzę, że wieczorem siedzą panowie i knajpa jest pełna, wszystkich stać na kawę, na lampkę wina, bo ceny są bardzo przystępne i mam wrażenie, że to jest polityka państwa, jakaś taka podatkowa. Co to znaczy cena przystępna? 60 centów kawa, Ojej. Bardzo dobra, bo Portugalscy cenią dobrą kawę. 2,50 chyba, tak, co? Coś takiego. Jak to obliczysz, to jest taka cena nieosiągalna zupełnie już w Polsce. Lampka dobrego wina portugalskiego 50 centów, 60 centów, ciastko 1 euro. 53 zł. Prawda? Lampka wina, gdzie możesz sobie siedzieć, oglądać mecz. Czy w Polsce za 3 zł byśmy napili się gdziekolwiek lampki wina? Kiedyś piwo można było kupić za tą cenę, ale teraz myślę, że 6, 7, 8, no w Warszawie to w ogóle nie trudno, ale mówimy o wsi, prawda? Także nie ma opcji, żebyśmy za 3 zł kupili piwo czy wino. Dlatego tutaj bardzo mi się podoba, myślę, że to jest związane właśnie z polityką podatkową, że te lokaliki nie są jakoś dogniatane przez fiskusa. No i to sprawia, że ci ludzie żyją bliżej siebie, mają gdzie się spotkać. To jest wielka zaleta i to się widzi w ich oczach, że oni po prostu są uważni na drugiego, mają się gdzie spotkać, rozmawiają ze sobą, sąsiedzi ze sobą gadają, spotykają się, rano panie, kobiety, jak powiedziałem, wieczorem panowie na mecz i wszystkich stać. Idą panie do fryzjera, bo chcą się ładnie pokazać w tej knajpce rano, także wszyscy zadowoleni, bo i fryzjer zarobi, i właściciel restauracji, i knajpki zarobi, i panie też mają to życie takie towarzyskie do późnych lat, do późnych lat już takich 80, spotyka się takie panie również w kawiarenkach. Nie wstydzą się wychodzić. Nie wstydzą się. Rozmawiają ze sobą, są mniej pochłonięci telewizją, a kontaktem takim bezpośrednim z drugim człowiekiem. I to mi się tutaj bardzo podoba. Czyli życie na wsi może odkryć tą prawdziwą Portugalię, tak na dobrą sprawę. Coś, co było, nie? Coś, co było, co jest. Co nie zanosi się, żeby szybko zanikło. Ale chcę podkreślić, że w Lizbonie też są takie miejsca i są takie taszki, takie lokalne knajpki prowadzone często przez rodziny, małżeństwo, starszych ludzi i tam się jeszcze czuje ten klimat. Przychodzą panowie, żeby zagrać w domino, tu jest popularne domino albo szachy, karty. No coś fantastycznego, ci ludzie się spotykają, oni się nie upijają, oni po prostu są ze sobą, żeby pograć, pogadać, napić się tej kawki. I czasami o pierdołach gadają, no ale Boże Święty. Narzekają oczywiście też na politykę, na swoją rzeczywistość, ale mimo wszystko ma to dużo uroku i to jest taka stara, dobra Portugalia. Tak myślę, że taka była od zawsze. Niewiele się zmieniła w porównaniu z tym, co było 50 lat temu, 60. Ja sobie to tutaj bardzo cenię. Tak. Czyli na dobrą sprawę ludzie na wsi nie narzekają. W sensie na to życie wioskowe takie, bo nie, absolutnie nie narzekają, że czegoś im brakuje. Mogą narzekać, że czasami jest za sucho i że trzeba podlewać kapustę albo dynię, bo tam akurat rosną w tym terenie dynie, gdzie my mieszkamy i kalafiory i cebula i trzeba to podlać. Albo narzekają na polityków, ale kto nie narzeka i w jakim kraju? Wszędzie to nawet wypada na polityków ponarzekać. Nawet wypada, bo to łączy. To bardzo łączy. Tutaj bardzo dzieli sport, bo we wsi są zwolennicy Benfiki, albo Porto, albo Sportingu i na to trzeba uważać, żeby tutaj nie wejść za mocno na te tematy. No można dostać. Można dostać szalikiem od kibica. Nie, generalnie ja tutaj przeżyłem Euro, które się odbywało. Już nie pamiętam gdzie, ale Polacy grali z Portugalią. Błaszczykowski nie strzelił karnego, może kibice pamiętają taki moment. A wtedy Portugalczycy zdobyli Mistrzostwo Europy, to było we Francji. Tak. I okazuje się,
okazuje się, że no oczywiście myśmy bardzo już potem kibicowali Portugalczykom do końca. Po tym meczu naszym polsko-portugalskim też była sztama, jest przyjaźń, nie ma tu chuligaństwa. A jak odnalazła się twoja żona? No właśnie, to jest fajne pytanie, bo ja, tak jak mówiliśmy, ja byłem autostopowiczem. Ona potem gdzieś tam przylgnęła do tego, ja namawiałem ją na taki styl, taki bardziej spontaniczny, natomiast jej charakter i jej taka osobowość jest bardziej kontrolująca. To jest osoba spod znaku koziorożca, ja tam w horoskopy nie wierzę, ale to jest taki rys charakterologiczny, że raczej racjonalne podejście do życia, ogarnianie rzeczywistości takie mocno racjonalne i kontrola, a tutaj nagle rzuciliśmy się na szeroką, na głęboką wodę i żonie to bardzo dobrze zrobiło. Po prostu wgrała sobie, my to tak mówimy, takie pliki, których kiedyś nie miała. Ja sobie wgrałem takie pliki bardziej przy ziemi, żeby się troszkę tutaj wśród tych rolników w naszej wsi uziemić, te ręce w materię, prawda, tam zacząłem przy domu coś robić, jakieś murki, jakieś z kamienia konstrukcje, dbać o dom. Miałem to zawsze, ale tutaj jakoś bardziej się uziemiłem jeszcze. A żona poszła w takie zaufanie, no i oczywiście, ponieważ jest romanistką, no to pracuje online, uczy francuskiego, ale też bardzo zajmuje się takim prowadzeniem ludzi, jeśli ktoś interesuje się rozwojem osobowościowym, rozwojem duchowym, jak my to nazywamy. Jesteśmy blisko natury i dużo takich fajnych informacji dostaliśmy od tego oceanu. Ja tak trochę powiem może górnolotnie. Jest taka mądrość, której tutaj gdzieś dotknęliśmy, która płynie z natury, z bliskości i żona tym się dzieli z ludźmi. Po prostu mówimy ludziom, że naprawdę życie jest piękne, może być przyjemne, może być radosne, jeśli tylko się podejmie taką decyzję i można z każdej kryzysowej sytuacji wyjść na prostą i dać sobie radę, czy to jest jakaś choroba, czy to jest jakieś niefajne historie życiowe, żeby się nie załamywać i żona po prostu tym się zajmuje, rozmawia z ludźmi na te tematy. Czyli twoja żona umie słuchać? Bardzo słucha, bardzo mi osobiście pomogła w wielu życiowych kwestiach, a teraz robi to dla innych, robi Czyli to jest zawodowo. psychologiem. Jest psychologiem, można to tak nazwać, to chyba będzie najbardziej zrozumiałe dla ogółu słuchaczy, ale jest taką osobą, która dzieli się swoim życiowym doświadczeniem, ale w sposób taki bardzo intuicyjny, holistycznie postrzega człowieka. Wszystko, co nam się wydarza, wychodzi z nas. My tworzymy swoją rzeczywistość i my jakby tego dotknęliśmy w naszym życiu rodzinnym, w naszej relacji. Jak mówię, mamy już ze sobą 30 lat małżeństwa i po prostu to jest taka mądrość, po którą ludzie tutaj do nas przyjeżdżają i chcą rozmawiać. My tego oczywiście nie mamy jakiejś ewangelizacji tutaj, nie mamy misji, żeby to ludziom, broń Boże, narzucać, ale jeśli ktoś pyta, to żona głównie tym się zajmuje i to widzę, że jest bardzo potrzebna wiedza. 30 lat małżeństwa. Co te 30 lat nauczyło? Bo to nie było zawsze, wiesz, pięknie kolorowo. No, oczywiście, że nie. To bym bardzo był naiwny. Jakieś może lekcje dla takiego młodszego pokolenia, które buduje związek? Może ktoś ma teraz jakiś kryzys ze swoim partnerem? Może jakaś lekcja życiowa? To pytasz mnie o to, Tomku, bo ja znowu sam zastrzegę się, że ja nie jestem ani terapeutą, ani coachem, ani psychologiem. Ale przeżyłeś kawał życia, 55 lat życia. To jest... Mogę mówić tylko o praktyce i o tym, co mi pomogło, prawda? Natomiast tak jest. Tylko i wyłącznie, jeśli ktoś będzie chciał coś z tego wziąć, przede wszystkim nie zrażać się małymi rzeczami i... Oj, trudno mi tak w dwóch zdaniach powiedzieć o radach. Uważność, żeby nie spowszedniało życie we dwoje, żeby po prostu być tak samo uważnym na drugiego, jak w dniu, kiedy poznaliśmy tą osobę. Ja nie mówię, że to jest łatwe, ale jeśli będziemy mieli taką ciekawość tej drugiej osoby, chociaż ją znamy 20 lat, albo 10, albo 5 lat, żeby to się nie stało taką rutyną i żebyśmy potrafili dbać o te rytuały codzienności, celebrować codzienność w najmniejszych detalach, czyli po prostu zadbać o to, żeby poranek, żeby wieczór, żeby każda chwila razem była świeża, żeby była podlewana, jakbyśmy to już dzisiaj mówili. Podlewana, ale ładnie. Tak, żebyśmy o nią dbali jako kwiat
i żebyśmy widzieli w tym drugim człowieku siebie, bo jesteśmy wszyscy bardzo połączeni przecież z przyrodą i z drugim człowiekiem i nie czynimy temu drugiemu, co nam niemiłe. To jest bardzo ważne. Może jeszcze jakaś druga lekcja. Ja przyznam szczerze, że ja aż tak długiego związku niestety nie mam. U mnie to jest niecałe 5 lat, to więc przy twoim 30-letnim związku jest to dopiero kropla w morzu, w Oceanie Atlantyckim. No, słuchaj, chciałbym powiedzieć coś bardzo syntetycznie, taką pigułę ci dać. Zastrzegam się, że ja wcale nie uważam, że tylko w związku możemy się doszukać prawdy o naszej naturze, tej najprawdziwszej, o miłości i tak dalej. Możemy równie dobrze być samotni i robić cudowne rzeczy dla świata, dla planety. Także związek nie jest jakimś takim tutaj imperatywem. Akurat w moim przypadku tak zadziałało i po prostu wielka łaska, że tak to poszło, prawda? Że ja to w rodzinie odnalazłem siebie, odnalazłem miłość, uczucie. Natomiast taka rada. U nas oczywiście był kryzys, bardzo duży kryzys, mniej więcej w połowie, po 15 latach i wtedy ja zachowałem się jak klasyczny facet, który po prostu unosi się dumą, jakąś męską godnością, jak się coś nie podoba, no to kończymy, prawda? I to wtedy najczęściej się relacje kończy, jest rozwód, rozejście, jakieś tam dramaty, tragedie dzieci były przecież. Natomiast miałem takiego przyjaciela, który mi powiedział: słuchaj, jeśli coś się wydarzyło takiego, to spójrz najpierw na siebie, bo wszystko, co się dzieje, wynika z nas i to nie jest takie, że ktoś chce od ciebie odejść, zakończyć związek, jest kryzys, bo jemu się tak podoba, że on się znudził. Po prostu kobieta lubi mieć stabilność, lubi mieć gniazdo. Jeśli ona chce coś zmienić w swoim życiu, to znaczy, że coś musiało być... Przyjrzyj się sobie po prostu, weź za to odpowiedzialność, krótko mówiąc. I ja faktycznie nie odwróciłem się na pięcie, nie odszedłem, chociaż była taka pokusa, tylko zacząłem się przyglądać, co ja robię takiego, co może krzywdzić moją żonę. I doszedłem do tego. Myśmy ten temat poruszyli w rozmowie, bo ja po 40 latach życia osiadłem trochę na laurach. Uznałem, że już wszystko jako dawny hippies osiągnąłem. 1000% normy wykonane, bo jest dom, dzieci, praca. Dobra praca. Natomiast okazało się, że nie, bo moja żona chce więcej. I to nie materialnych rzeczy, tylko ciekawość świata. Żebyśmy żyli, żebyśmy nie byli za życia trupami, tylko żeby była w nas taka codzienna witalność. A ja zacząłem gasnąć. Jako 40-latek uznałem, że już wszystko w życiu osiągnąłem. I dziękuję jej teraz za to, że ona mi zwróciła uwagę: Robert, nie, na tym życie się nie kończy. A jeśli ty tak uważasz, to ja nie chcę z tobą zatonąć. Dlatego uważaj. I wtedy ja zacząłem się zastanawiać nad jej słowami i stwierdziłem, że ona ma rację. I dzięki niej się obudziłem i dzięki temu przetrwaliśmy. Czyli warto się komunikować. Jeśli jest komunikat z drugiej strony w związku, to nie sabotować tego i mówić, że tam jest jakiś widzimisię, jakiś foch, tylko raczej przyjrzeć się, co tu jest o mnie w tej historii i że może warto coś skorygować, warto się wsłuchać w co mówi ta druga strona i przynajmniej rozmawiać. I w naszym przypadku to zadziałało. Teraz mamy taki związek, którego bym życzył wszystkim parom, prawda? Teraz dopiero mamy do siebie dostęp i rozumiemy się jak... jesteśmy wręcz bardzo, bardzo symbiotycznie połączeni w takim pozytywnym znaczeniu. Rozumiemy się bez słów. To jest najpiękniejszy czas naszego małżeństwa po 30 latach. Ale był kryzys. Pracy. Tak, 30 lat pracy nad tym. Nie musi to tak być. U nas tak było. Młodym ludziom radzę, żeby się dogadywali szybko, żeby się komunikowali, żeby się nie obrażali na siebie przede wszystkim, jeśli coś się dzieje nie tak, tylko żeby rozmawiali, żeby na bieżąco załatwiać sprawy, nie zamiatać pod dywan, nie bać się mówić, rozmawiać. Ale też mieć w sobie taką pokorę i iść na kompromis, nie? Z czegoś zrezygnować. Tak, bo to jest związek. Nie upierać się przy swoim, tylko przyglądać się, jeśli ktoś... Tak, to jest związek. Pokora, to ego schować gdzieś na chwilę, zastanowić się po prostu nad bardziej... Mi pomogło coś takiego, że spojrzałem na swoje życie trochę z lotu ptaka i zacząłem się strasznie śmiać. I po prostu radziłbym wszystkim podejść do życia z lekkością większą, żeby trochę lekkości wnieść, śmiechu, radości, mniej poważki, mniej przejmować się tymi życiowymi sprawami. Czasami są tu tematy, są wyzwania, jest choroba, jest rozpad jakiś, prawda? Jest jakiś temat do rozwiązania, strata pracy być może, ale
mniej poważki na pewno pomaga to załatwić. I ja sobie zbudowałem coś takiego obserwatora siebie z lotu ptaka, patrzyłem i zacząłem się strasznie z siebie śmiać. I wtedy bardzo mi pomogło rozwiązanie tematu. Robercie, też trzeba zaznaczyć, że ty śpiewasz tutaj w słowiańskim chórze. Dobrze mówię? Słuchaj, Tomku, no to jest nieprawdopodobne. Wyciągasz takie smaczki, ja ci dziękuję za to, ale to warto powiedzieć, bo jak zamieszkaliśmy na wsi, to ludzie nas pytali, Polacy znajomi, czy nam tutaj nie będziemy tacy wyizolowani, wyalienowani na portugalskiej wsi, prawda? A tutaj okazuje się, że nie, że przyjeżdżają do nas ludzie, bardzo dużo ludzi, dom otwarty na pobyty, tak jak już mówiliśmy. Natomiast ja też bywam w Lizbonie, bo kocham to miasto i trafiłem do słowiańskiego chóru przy Uniwersytecie Lizbońskim. Ale opowiedz, jak trafiłeś, bo to też jest ciekawe. Historia niezwykła, bo wszedłem do knajpki takiej mało turystycznej w dzielnicy, która nie jest turystyczna za bardzo, i tam, ponieważ byłem nową twarzą, to lokalny człowiek zaczął mnie podpytywać, co ja tutaj robię. I jak się dowiedział, że jestem Polakiem, to aż podskoczył na krześle, bo okazuje się, że jego dziewczyną jest Czeszka i on jako Hiszpan, bo to był Hiszpan, który mieszka w Lizbonie, czyli taki iberyjska w ogóle, no dla mnie inicjacja iberyjska, bo nie tylko Portugalia, ale jeszcze Hiszpanię wniósł do mojego życia. Teraz to jest mój bliski przyjaciel. On powiedział, że śpiewa w słowiańskim chórze, no bo Hiszpan to wiadomo, flamenco. Śpiewa wszędzie, na ulicy, budzi się rano, zaczyna śpiewać, a ze względu na swoją dziewczynę Czeszkę trafił do słowiańskiego chóru, też śpiew. I wciągnął mnie tam, bo ja kiedyś śpiewałem w chórze studenckim w Krakowie na UJ-cie 30 lat temu. Chętnie poszedłem na próbę, przypomniałem sobie, jak może być fajnie. Oczywiście to był tylko pretekst do tego, żeby się spotkać z fantastycznymi ludźmi. Mam tutaj grono przyjaciół z Czech właśnie, czeskie dziewczyny, z Ukrainy. Jest ten mój przyjaciel Hiszpan, Portugalczyk. Także mamy fantastyczny tutaj taki mały nasz krąg. I śpiewam. I jeśli śpiewam, to śpiewam również na ulicach Portugalii, na ulicach Lizbony. Bardzo lubię sobie podśpiewywać pod nosem i muszę powiedzieć tutaj, że trafiliśmy do Lizbony poniekąd. Niech to nie zabrzmi jakoś górnolotnie, ale troszeczkę nas zainspirowała tutaj piękna polska piosenka Anny Maryi Jopek, która wiadomo uwielbia Lizbonę i ona ma swoją płytę pod tytułem Sobremesa, która jest poświęcona Portugalii w dużej części, czy tej kulturze portugalskiej. Zaśpiewasz nam? Cabo da Roca, utwór, ma fantastyczne słowa. Ja go zaśpiewam i dedykuję go pani Annie Marii. Chciałbym, żeby ona kiedyś usłyszała. Bardzo jestem jej wdzięczny za tą piosenkę, bo ona mi dała odwagę, żeby się tutaj przeprowadzić. Nie lękaj się, tylko stawiaj żagle i płyń pewnie i odważnie, bo nie warto żyć inaczej, zaufaj mi. To jest taka fraza z tej piosenki Cabo da Roca z płyty Sobremesa. Słuchaliśmy jej dużo w Polsce przed wyjazdem tutaj, nie wiedząc, że kiedyś wylądujemy w Portugalii. Także ta piosenka jest bardzo ważna dla mojej rodziny. Pięknie. Wow, czyli muzyka poprowadziła was aż do Portugalii. Można tak powiedzieć. Ale przyznam od razu z góry, że nie jestem fanem fado. Dla mnie jest to zbyt nostalgiczna muzyka. Tutaj bliższe jest mi hiszpańskie rytmy, gitara hiszpańska i tutaj dzięki temu przyjacielowi z chóru dostaję taką dużą dawkę takiej fajnej, słonecznej, pozytywnej muzyki hiszpańskiej. Natomiast fado ma swoje dobre strony, natomiast ja nie jestem jakimś wielkim zwolennikiem. Tutaj Portugalczycy kochają, nie? Wszędzie to fado tak, leci. na fado, turyści tutaj na Alfamę ciągną tłumnie po to, żeby właśnie posłuchać fado, pijąc winko. Jesteś w stanie wyjaśnić nam tak krótko, czym jest fado? Fado jest nostalgiczne, dlatego że ja tu nie jestem specjalistą, ale tak słyszałem i też tak się domyślam, że jest to sławne portugalskie saudade, czyli taka tęsknota. I to jest tęsknota, która być może bierze się za jakąś utraconą wielkością, bo wiadomo, Portugalia była krajem znaczącym kiedyś, jak miała swoje kolonie. Ale też obserwuję Portugalczyków, ludzi, którzy przyjeżdżają nad brzeg oceanu i patrzą tak bardzo tęsknie na horyzont, na ocean, na fale. I myślę, że w nich się budzi taka tęsknota tych dawnych, wielkich odkrywców, odważnych ludzi, którzy płynęli gdzieś daleko. I to jest to saudade, ta tęsknota. I fado jest taką muzyką właśnie tęskną.
To są takie smutne szanty, jak ja je nazywam. O, ciekawe właśnie, smutne szanty, tak? Też bym tak powiedział, ładnie określone. To takie przyszło mi do głowy w tym momencie. Não vou me precipitar, paciência assim seu tempo, vou descobrir. Są tematy, które wiesz, po prostu warto poruszyć, tak. I nie każdy musi je przetrawić. Dobrze. Ale takie pytanie z tą polskością, czy jak przyjechałeś tutaj do Portugalii, to czy czujesz wciąż taką przynależność do Polski, do kraju? Czy to może się jakoś zmieniło? Bo wiem, że jak byłeś młodszy, tak. To ten patriotyzm taki był bardzo, bardzo silny, nie? Słuchaj, on był silny, Tomku, dlatego, że ja jestem z 68 roku, nie? Czyli ja się jeszcze mocno załapałem na PRL i pamiętam, jaką wartością jest, wiesz, literatura, dobra literatura, która kiedyś była zakazana, typu Gombrowicz, wiesz, typu... No, nie chcę tutaj mówić o nazwiskach, w każdym razie coś, co mnie ukształtowało. Ja jeszcze czytałem Bibułę, wiesz, Niezależny Obiekt, to wszystko było mi bliskie i ta Polska jest dla mnie ważna. Ja się... Niziurski, Bagdaj, literatura młodzieżowa, już jakby niepatriotyczna, ale to były moje, wiesz, podwórka, blokowiska. Jestem chłopakiem po prostu z tamtych czasów. I to była dla mnie... Z Bielska Białej, także jeszcze góry, Beskidy, narty, wiesz, po lekcji, dosłownie. Także ta literatura młodzieżowa i to wszystko mnie bardzo, bardzo ukształtowało. I jak studiowaliśmy z żoną w Paryżu, we Francji, to był 90 rok, wracaliśmy po 3 latach jak na skrzydłach do kraju. Dlatego, że mówiłem, raz, że się Polska tworzyła na nowo i tam była robota. Natomiast przede wszystkim ja się czułem dobrze w Polsce, tak? I dopiero w 15 roku przyszła taka refleksja, że ja jestem za bardzo w to wciągnięty. Nie, żebym był jakimś, wiesz, patriotą, który, wiesz, pisze artykuły, angażuje się w politykę i tak dalej, czy bierze udział w całym tym zamieszaniu, które się gdzieś tam rozgrywa na forum polityczno-społeczno-obywatelskim, to nie. Natomiast bardzo mi to energetycznie dużo kosztowało. Ja się interesowałem historią, wiesz, powstanie warszawskie, jeździłem do Warszawy, to rozkminiałem te tematy, czytając Białoszewskiego i znając topografię miasta, wiesz, jak taksówkarz warszawski. I żona w pewnym momencie powiedziała mi: Robert, ale ciebie tu nie ma dla nas, dla rodziny, ty żyjesz jakąś historią ludzi, wiesz, z barykad, z historii, w ogóle energia idzie, wiesz, w historię, w coś, czego już nie ma. I to był też powód naszego kryzysu gdzieś tam w pewnym momencie, o którym tu mówiliśmy. W każdym razie ja się przekonałem, będąc tutaj, że Portugalia dała mi jakiś pewien dystans i patrzenie na Polskę z perspektywy. Zrozumiałem, że to jest jeden z wielu krajów, do którego mam totalny szacunek, bo mnie ukształtował, mam wdzięczność za edukację, którą tam odebrałem, za przyjaciół, za rodzinę. Przecież mam tam swoje kąty, swoje miejsca ulubione, których żaden Portugalia mi tego nie da. Natomiast spojrzałem na Polskę jako na kraj jeden z wielu, który jest fajny, ma dobre strony, ma też dziwne strony, których nigdy nie zrozumiem, nie zaakceptuję. Zaakceptuję, ale nie wejdę, to nie będzie moje, nie będzie to mój świat, moja rzeczywistość. Także potrzebowałem tej perspektywy, żeby w pewnym sensie się wyleczyć z tego chorego takiego przywiązania do miejsca, do historii, do paru nazwisk, do literatury. I tu się otworzyły horyzonty na nowe rzeczy, na właśnie kulturę iberyjską, nie tylko portugalską, ale hiszpańską. Zrozumiałem, że to jest coś dużo większego, że każdy człowiek, gdziekolwiek mieszka, ma te same potrzeby, że jesteśmy ze sobą przez to bardzo połączeni, że na głębokim poziomie jesteśmy tacy sami. A teraz pytanie takie dość, powiedziałbym, odważne. Gdyby Polska cię potrzebowała, wróciłbyś walczyć za Polskę? Nie. Kiedyś bym wrócił, kiedyś bym poszedł na barykady, bo mówię, byłem wychowany na tej literaturze powstańczo czy patriotycznej. Natomiast teraz, jak wyjeżdżaliśmy tutaj, to mieliśmy takie głosy, nawet z rodziny padały, że wyrywamy dzieci i że zabieramy je gdzieś do kraju trochę obcego nam, nawet bardzo obcego, bo nic nie wiedzieliśmy o Portugalii wcześniej. I ja pamiętam, że miałem taki instynkt w sobie, taką intuicję, żeby odpowiedzieć przy stole rodzinnym: słuchajcie, zobaczycie, że będziemy tam, jeśli w ogóle tego będziemy potrzebować, większymi ambasadorami polskości niż pozostając w kraju. I powiem Ci, Tomku, że to się teraz dzieje, dlatego że mój syn dostał się... Tutaj myślę, że poczujesz, że nie mówię tego... Mówię z dumy rodzicielskiej, natomiast z pełną... bez fałszywej skromności. Dostał się jako numer 1 z listy
do szkoły filmowej, czyli po prostu gdzie było, wiesz, parę osób na miejsce. I on mówi, że jest Polakiem. On mówi, że zna Kieślowskiego, że zna Zanussiego. On się dostał, bo na rozmowie o tym rozmawiał z egzaminatorami. Także on faktycznie jest ambasadorem polskiej kultury tutaj. Robert, czego mogę życzyć Polakowi w Portugalii? Słuchaj, nie przeszkadzać. Niech się dzieje, jak się dzieje. Chciałbym jak najbardziej dzielić się tym pięknem, które mnie tutaj otacza. Czuję taką potrzebę, bo w zasadzie już w życiu wiele zrobiłem. Tak jak mówię, mam piękną rodzinę. Kilka razy zmieniałem pracę. Wiem, co to znaczy wychodzić ze strefy komfortu. Także nie potrzebuję już jakichś wielkich dokonań. Natomiast chciałbym się dzielić z innymi tym pięknem, które tu zastałem. Jeśli mogę, to tego sobie życzę, żeby tutaj po prostu ludzie poznali piękny kraj, piękną Lizbonę, pięknych Portugalczyków, piękne kobiety, które tu są, pięknych mężczyzn. To wszystko jest cudowne, żeby wyszli trochę ze swojego podwórka i tutaj przyjechali, bo to nie jest takie trudne. Czyli co, znalezienie partnera w Portugalii bądź partnerki trudna sprawa? Słuchaj, zawsze łączenie kultur jest z jednej strony ubogacające, a z drugiej strony wymaga pewnie, jest to jakieś wyzwaniem, jest wyzwaniem. Ja osobiście nie czuję, że byłbym gotowy, gdybym miał jeszcze raz przeżyć życie, ale nigdy nie mów nigdy. Nie wiem, czy tutaj można po partnerkę przyjechać, czy może nie aż z takim celem, ale żeby zaznać słońca, zaznać czystego powietrza, zaznać dobrego jedzenia. Po prostu pobyć z fajnymi, wyluzowanymi ludźmi i wtedy może życie pokaże, czy chcesz tu być człowieku, czy na chwilę, czy na dłużej, czy z kimś, czy sam. To aż tak bez scenariuszy. Robert, bardzo dziękuję za rozmowę, bardzo dziękuję za przemyślenia, głębokie przemyślenia. Weź wyłącz kierunkowskaz, bo widzowie tam szału dostaną. Tak. Robert, dziękujemy w imieniu widzów za rozkminki. Bardzo podobały mi się rozmowy na temat związku i bardzo mi się właśnie podobały takie właśnie rozkminki życiowe, ponieważ uważam, że widzowie mogą z tego wyciągnąć naprawdę bardzo dużo dla samych siebie. Dziękuję, że tak to widzisz. Jak rozmawiam z ludźmi, to widzę, że te tematy są ważne. To nie są indywidualne historie, chociaż one są indywidualne. Są to rzeczy uniwersalne, jak się okazuje. Tak jest, uniwersalne. Wszystkiego dobrego. Gdzie do Ciebie wpadać? Niebomamtu.pl. Niebo mam tu. I tam jest dużo. Tam jest dużo informacji, czym się tutaj zajmujemy i o żonie, i o mnie. I są zdjęcia. Można które są warte niż 1000 słów. Tak jest. Wszystkiego dobrego, Robert. Dziękuję. Życzę pomyślności i żeby wciąż tak dobrze Wam się układało z żoną. Proszę pozdrowić żonę. Dziękuję. I co najważniejsze, proszę pogłaskać kota, czyli pulpeta. Pogłaskam kotona, twojego pulpeta, tak, naszego kotona. Dziękuję widzom za uwagę. Dziękuję Tobie za zaproszenie do tego pięknego spotkania tutaj w Lizbonie. Wszystkiego dobrego i do zobaczenia w Polsce, w Portugalii, tudzież gdzieś na świecie. Gdziekolwiek. Tak. Na razie. Dziękuję, na razie. Cześć.